W drugiej części relacji z budowy podstawki skupimy się na przygotowaniu jej do zrobienia efektu z żywicy dwuskładnikowej. Wcześniej jednak popracuję jeszcze nad drogą i wykonam fragment tamy, który znajdzie się częściowo pod wodą. Zaczynam od najbardziej podstawowego zabiegu farbą Vallejo Model Color 104 Stone Grey. Techniką suchego pędzla maluję całą drogę. Jest to kolor minimalnie jaśniejszy od tego, którym pomalowałem drogę w poprzednim odcinku. Jak widzicie, farba zostaje tylko na wystających fragmentach i uzyskujemy delikatny efekt głębi. Tym samym kolorem maluję też niektóre większe kamienie. Dla urozmaicenia użyję też ciemniejszych odcieni brązu, np. koloru numer 103. Różnica pomiędzy kolorami jest tutaj niewielka, dlatego efekt nie jest jakoś bardzo widoczny, ale wygląda to dużo lepiej niż na początku. Później jeszcze będę urozmaicał drogę efektami olejnymi i pigmentami. Póki co jednak przechodzimy do wykonania tamy. Wyciąłem ją z PCW o grubości 3 mm i teraz pokrywam pastą Vallejo Grey Sand. Oczywiście równie dobrze można taki element po prostu pomalować, ale akurat ta pasta ma odpowiednią strukturę i kolor, który imituje tynk czy też zaprawę i właściwie nie wymaga już malowania. Minus jest taki, że trzeba poczekać na wyschnięcie masy. Ja zostawiłem element na noc i po powrocie jeszcze przeszlifowałem powierzchnię pilnikiem. Pokażę Wam teraz ciekawą technikę do wykonania zacieków. Chcę uzyskać taką mocno zabrudzoną powierzchnię betonu i ta metoda wydaje mi się tutaj niezastąpiona. Biorę znany już Wam z odcinka o chippingu lakier do włosów i maluję nim cały element, całą tamę. Po wyschnięciu lakieru taśmą maskującą oddzielam z jednej strony linię lustra wody. I teraz pora na efekt zacieków, który nałożę przy pomocy aerografu. Używam koloru Starship Streaking od Ammo, ale można użyć też dowolnej innej emali. Może to być na przykład wash, jakikolwiek efekt zacieków, a nawet zwykła rozcieńczona emalia olejna, na przykład Humbrol. Właśnie ważne, żeby to była farba olejna, a nie akrylowa. Teraz po wyschnięciu farby pędzelkiem zwilżonym zwykłą wodą zmywam nadmiar tej farby. Woda rozpuszcza lakier do włosów, ale emalia zachowuje się zupełnie inaczej niż farba akrylowa, tak jakby się rozmywa. Farba akrylowa dałaby efekt w postaci odprysków o ostrych krawędziach, a emalia właśnie pozwala uzyskać takie bardzo mocne zabrudzenia czy zacieki, których raczej nie byłbym w stanie zrobić w inny sposób. Cały element wklejam teraz na miejsce i dokładnie uszczelniam matowym klejem Mod Podge, który po wyschnięciu będzie kompletnie niewidoczny. Teraz z przezroczystego tworzywa wycinam fragmenty, które będą zamykały tak jakby formę, do której wleję potem żywicę. To tworzywo to PET, czyli materiał, z którego wykonane są zwykłe butelki do napojów, tylko jest on w formie takich arkuszy. Jego minusem jest to, że trudno go skleić jakimkolwiek standardowym klejem, nawet epoksydowym, a więc i żywica nie powinna się tutaj do niego przykleić, co właściwie ułatwi nam zadanie przy zdejmowaniu tych brzegów. Dokładnie odmierzone prostokąty przyklejam
do boków podstawki. Tym razem używam kleju błyszczącego Mod Podge. Nie będzie to trwałe połączenie i też o to chodzi, ale wystarczy, żeby uszczelnić dokładnie cały brzeg, żeby żywica nam nie wyciekła. Warto zwrócić uwagę na to, żeby górna krawędź znalazła się dokładnie w miejscu, do którego będziemy wlewać żywicę, nie wyżej. Potem wyjaśnię jeszcze dlaczego. Zostawiam teraz klej do wyschnięcia na noc. Jak widzicie, nie ma już śladu pokleju w okolicach tamy. Żeby dno nie było takie całkiem surowe, to dodam kilka kępek trawy, które zostaną zatopione. Skorzystam też z fragmentów maty trawiastej, której będę jeszcze później używał na dioramie. Zarówno mata, jak i kępki są samoprzylepne i nie ma potrzeby dodatkowego podklejania tej roślinności. Pora na przygotowanie żywicy do efektu wody. Mam tutaj żywicę Clar E, która jest stosunkowo niedrogim rozwiązaniem. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Żywica ta nie jest w 100% bezbarwna, ma taki delikatny żółtawy kolor, ale i tak zamierzałem ją zabarwić, a więc nie jest to problem. Odmierzam zgodnie z zaleceniami żywicę z utwardzaczem w proporcjach wagowych 2:1 i dodaję kilka kropel farby Stone Grey. Dokładnie wymieszaną żywicę ostrożnie wylewam aż do wyznaczonych krawędzi na bokach podstawki. Dzięki temu, że boki dokładnie wyznaczają lustro wody, to nie powstanie nam menisk i krawędź żywicy będzie tworzyła idealny kąt prosty. Przy wylewaniu żywicy na powierzchni niemal na pewno pojawią się bąbelki powietrza, które częściowo można usunąć po prostu poprzez dmuchnięcie ich. Niektóre jednak trzeba zlikwidować w inny sposób, przebić albo po prostu odprowadzić do boku. Pęcherzyki powietrza mogą się pojawić nawet kilka minut po wylaniu żywicy, zwłaszcza kiedy na dnie mamy roślinność, w której mogło być właśnie uwięzione powietrze. Proces utwardzania żywicy potrwa około 2 godzin, ale warto zostawić ją dla pewności na następny dzień. Efekt końcowy zobaczycie już w następnym odcinku, w którym zresztą jeszcze popracujemy nad wodą, ale już z użyciem efektów akrylowych. Dzisiaj dziękuję już za uwagę i do usłyszenia. Cześć!